Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tak gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wróżenie z fusów pojawił się jeszcze raz Crypto Crew, także zobaczymy co. Dzisiaj się dowiemy, pewnie nagrali parę odcinków, miejmy nadzieję, że to jest ostatni do weekendu, ale się okaże, a więc dzisiaj porozmawiamy, czy to jest już top tego cyklu. Benjamin Cowen jeszcze raz jest tutaj gościem u Crypto Crew, czyli u Steve'a, więc zobaczymy, co dzisiaj się dowiemy. Steve and I, we were talking about this model. Steve i ja w ostatnim wideo rozmawialiśmy o tym wideo. Chcielibyśmy zrobić jeszcze follow-up, takie dopełnienie tego. And if we continue to emulate a prior cycle, Jeżeli będziemy kontynuować te wcześniejsze cykle, could it put us? Okay. gdzie to może nas doprowadzić? First thing to say is, well, 2013 was putting in new all-time highs, 6 months later, and it went parabolic 6 months later. I 2013 był takim odzwierciedleniem tego, co może się wydarzyć teraz. Mieliśmy najpierw ten topowy, lokalny, potem się okazało szczyt, a chwilę później jeszcze większe paraboliczne wzrosty. We also recognize, though, that the time, the length of these, these points between these cycles are increasing, right? I też te punkty pomiędzy tymi właśnie szczytami, powiedzmy cyklami, też się zwiększają. This first peak to the intermediate peak was 672 days, whereas this one was 1211 days. Wtedy to było 672 dni, w 2012 teraz to mamy 1211. So this next leg could be a bit longer. I ten kolejny wzrost, jeżeli by tutaj nastąpił, tak jak w 2013 roku, może być też wydłużony. We did a little bit of a dubious extrapolation based on these ratios and came to July of 2022. Mówiliśmy o tym, że bazując na tym matematycznym podejściu i tego, co się działo wcześniej na wykresach, ustaliliśmy, że może w lipcu 2022, bazując na tym przedłużającym się okresie, będziemy mieć szczyt obecnej Hossy. Now, what does that mean? It's easy to just say July 2022 I co to oznacza? and then just, pretend like we can take that to the bank. But Czy uważamy, że to będzie bankowo w tym lipcu 2022? I do think it's important to look at what that could mean in light of other models. I co to może oznaczać w porównaniu do innych modeli? It's always good to see, what does it look like on another model? So this chart is actually one of my favorite charts. Ten wykres jest jeden z moich najbardziej, można powiedzieć, lubianych. And it's basically, it shows us the market cycle ROI of Bitcoin. Mamy market cycle URY of Bitcoin, czyli rocznego chyba wzrostu ze stopy. Zobaczmy, co on tutaj wytłumaczy. Cycle 1, 2, 3 and 4. Mamy 4 cykle po prawej zaznaczone, roczny wzrost z inwestycji pewnie. Now, there is a little bit of bias or maybe subjectivity, because you could argue maybe that this is two separate cycles back in 2013 when there was like an 80% sell-off. Można pewnie zauważyć, że w 2013 roku mieliśmy 80% spadek, a potem jeszcze większe wzrosty. And a continuation later that year. But if we assume that these are the three prior cycles to Bitcoin, Ale jeżeli podsumujemy to jako poprzednie cykle w Bitcoinie, we got blue, orange and mamy niebieski, mamy pomarańczowy, mamy żółty. yellow. The two main things that we can say that Dwa główne składniki, albo dwie główne rzeczy tu, so far have happened are that we had diminishing returns to, że za każdym razem w kolejnych latach mamy coraz to mniejsze zwroty z inwestycji. from the cycle bottom Od początku cyklu, który się zaczyna i jest on najniższym, można powiedzieć, wykładnikiem, albo najniższą ceną Bitcoina w danym cyklu. before the 1 to 2 year bear market started, Zanim jeszcze rozpoczął się ten bear market. and they took longer to reach their market cycle peak. I zajmują też dłużej do tego, żeby dojść do każdego z tych cykli szczytów, czy zajmuje to po prostu dłużej. Widzimy, jak tutaj w krótkim czasie jest to wydłużone. Dni od ostatniego, najniższego punktu. Tu mamy już 800 dni, pewnie w drugim cyklu. No i teraz jesteśmy, zobaczcie, 1000 dni w tym ostatnim. So when we look at the current cycle,
One of the things that made me uncomfortable for a long time was that we were ahead of schedule. I jeżeli patrzymy na ten cykl, to tak naprawdę jesteśmy troszeczkę do przodu. I kept thinking like, hey, we're ahead of schedule right now. Like, it's crazy that we're up in these areas because we're not only keeping pace with cycle 3, Bo to jest szalone, że jesteśmy już w tych granicach i nie tylko trzymamy już, można powiedzieć, kroku tego cyklu trzeciego z 2018-17 roku. we're ahead of it. Nawet jesteśmy troszeczkę dalej niż oni wtedy. Ahead of cycle 3. And when you think about market cap and the fact that the market cap of Bitcoin is Jeżeli sobie dorównamy, albo podamy jeszcze tutaj kapitalizację Bitcoina, so much higher than it was back then, że teraz jest dużo wyższa niż była wtedy the fact that we were able to keep pace with cycle i nadal jesteśmy w stanie utrzymać to tempo z 2017 roku, 3 for so long was very extraordinary in my jest to na pewno zadziwiające. opinion. Like, was just absolutely extraordinary that it was able to keep pace for so long. But we also have to recognize that, hey, and we said this a few months ago, is just because we're ahead of a cycle does not I też musimy o tym opowiedzieć, że tylko to, że jesteśmy troszeczkę wcześniej niż nawet poprzedni cykl, mean we will stay ahead of it nie oznacza to, że będziemy w takim tempie dalej for the duration of the entire market cycle. do końca tego cyklu. The case in point is looking at cycle 2. Bo można sobie tutaj porównać do cyklu drugiego. At one point, cycle 4 was ahead of cycle 2, Bo nawet byliśmy tutaj w tym cyklu drugim dużo wyżej niż ten cykl właśnie drugi, w tym czwartym, w którym obecnie się znajdujemy. Jest on na fioletowo zaznaczony, cykl czwarty, fioletowy, ten, w którym się znajdujemy i na chwileczkę nawet wyszliśmy dużo szybciej niż cykl drugi. but it had that 2019, brief bear market Ale miało to potem te 2019, okres Bessy, pamiętamy po tych 14 tysiącach dolarów, kiedy Bitcoin doszedł. consolidation phase, whatever you want to call it, right? Where we went to 14K and then we went back down to 38K before I dokładnie, kiedy z 14 tysięcy spadliśmy do 3800, jeszcze później. continuing on. But 38K or 3800, when we went to 3800 back in March of 2020, it was not the market cycle bottom. That was back in December of 2018. So my argument is, and back over here was, hey, we are ahead of schedule. I moim argumentem jest to nawet tutaj, w tym momencie, gdy byliśmy też dużo wcześniej niż w tym cyklu trzecim I do not think we will keep pace with it. i nie oznacza to, że zawsze albo cały czas w tym cyklu będziemy cały czas szybciej od tego cyklu. In order to keep pace with it, we need to go to like a $300,000 Bitcoin Żeby to w taki sposób wyglądało, to musielibyśmy po prostu dojść do ceny $300,000 za Bitcoina within, say, the next 6 months. And w kolejnych 6 miesiącach. it just seems highly unlikely that I wygląda to na dużo nieprawdopodobne, that was going to happen. żeby to się wydarzyło. And so that, in my opinion, getting back below this curve Dlatego w mojej opinii dojście do niższego rejonu, poniżej tego wystrzałowego roku 2017, is where we belong jest to bardziej, gdzie my należymy w tym cyklu. in the market cycle. I think Można by to porównać do tego okresu, gdzie też potem mieliśmy te spadki z 14 tysięcy, już tutaj dodaję to na boku obrazowo. On podobnie myśli, że się wydarzy w stosunku do tego żółtego koloru, czyli 2017 roku szczytu, że też będziemy mieć delikatny, można powiedzieć, ostudzenie tego marketu, we should be down here somewhere. bo powinniśmy być gdzieś w tych momentach. And not necessarily, that doesn't necessarily mean we have to go down, I nie oznacza to, że pójdziemy niżej z ceną, but it means at the very least we need to go sideways for a while just ale przez przynajmniej jakiś okres czasu powinniśmy iść trendem bocznym, to get below this curve, żeby iść poniżej tej krzywej, która tutaj była, czy parabolicznych wzrostów. decisively below it. Because it could be easy to say, hey, we're below it now, Bo może to być łatwe do przewidzenia, że jesteśmy poniżej. but you also have to consider that, we had a pretty big pullback around this time during I też pamiętamy, że wtedy, w tamtym okresie też mieliśmy spadek między innymi w tym samym podobnym czasie, w 2017. the last market cycle, and we were able to get back on track. Ale i tak jesteśmy, albo byliśmy w stanie wyjść jeszcze raz na ten wierzchołek w tamtym okresie, We did not break the 20-week SMA or the a wtedy też nie złapaliśmy, albo złamaliśmy tej 21 SMA, albo EMA, jak to woli, 21-week EMA, so there were some differences there. 21 week EMA. We were not on the
We weren't knocking on the door of a potential death cross on the daily chart. Gdzie wtedy nie było takiego zagrożenia, jak teraz mamy, gdzie na dziennej czyha na nas death cross. Or anything like that. But my contention is the same, is that, hey, we were ahead of schedule. I ja tutaj porównuję to do tego 2013 roku, powiedzmy gdzieś, gdzie byliśmy też wyżej, z wyższymi rejonami. Over here in 2019, compared to the second cycle, we had a brief consolidation phase W 2019 też mieliśmy konsolidację, potem zeszliśmy do tych rejonów, before trending back up. a potem wyskok na wyższe rejony. I sort of think we're in the same boat now. I wydaje mi się, że jesteśmy w tym samym czasie. Ja to już tłumaczyłem wcześniej, także mniej więcej wiedziałem, co pewnie powie za chwilę, chociaż to nie wiem, czy to wiedziałem, czy po prostu chciałem dodać coś od siebie. Może to drugie. I think we're having this consolidation phase for a few months, and then there's a chance we'll have another I potem mieliśmy ten okres konsolidacji przez parę miesięcy move later i wyskok jeszcze wyżej. on. Now, we just mentioned that if you do some dubious extrapolation from this chart, it could put the next peak in the summer of 2022. Jeżeli byśmy tutaj doszli tym wykresem, który omawialiśmy wczoraj, okazałoby się, że szczyt byłby w granicach lipca 2022 roku. Well, what would that look like over here? Jakby to wyglądało na tym wykresie? That's where the line would be. I to jest ta linia, gdzie ona powinna być. Okay, that's approximately where it would put us in the summer of 2022. To by był lato 2022 roku, lipiec około, czyli jeszcze rok, Going out over 1,300 days. jeszcze 1300 dni. The first one went out just over 200 days. The second one went out maybe 750 days or so. The third one went out over 1,000 days, maybe like 1,050 days. It stands to reason that the next one could go out 1,300, 14. Czyli 1300 dni, nie jeszcze, ale od samego początku, zaczęcia tego cyklu. No i tutaj mamy, ten poprzedni był 1000, wcześniejszy jeszcze mniej, także 1300 dni oznaczałoby dojście właśnie do tego szczytu. 1,500, maybe 1,500 days. Nawet może 1500 dni. Maybe it does something like this, Może zrobić coś takiego, where this is not the market cycle top, gdzie to nie jest ten cykl topowy marketu, czyli bardziej top, czyli lokalny szczyt okaże się za chwilę. but it doesn't mean we won't have a few bearish months before we get back on track. Nie oznacza to, że nie będziemy mieć jeszcze większych, bardziej niedźwiedzich miesięcy, zanim dopiero jeszcze raz powalczymy o wyższe rejony. And then we'll still look at this cycle overall and say, well, we still had diminishing returns from one cycle to another. Jeżeli patrząc na ten wykres ogólnie, to pamiętamy, że cały czas mamy coraz to niższe zwroty z naszej inwestycji w Bitcoinie And we had lengthening cycles. If this is the market i też przedłużające się te cykle. cycle peak, we discussed this in the last video. If this is the market cycle peak A jeżeli to by był szczyt tego cyklu and we don't have another leg up i nie mielibyśmy kolejnego rejonu wyższego od tamtych, within the next one, like say 12 to 18 months or so, 12 do 18 miesięcy od tego okresu, then we would then say, well, it was diminishing returns, right? i wtedy byśmy powiedzieli, tak, to był kolejny cykl z mniejszymi zwrotami z inwestycji. We could not dispute diminishing returns if this is the market cycle peak, because I oczywiście nie moglibyśmy dyskutować na ten temat w inny sposób niż po prostu jeszcze niższa stopa zwrotu stałej inwestycji przy tych trzech poprzednich okresach cyklów. this went up here from the bottom. This is about a 700x. Pierwszy to była 700-krotność zwrotu, 700 razy. This is about a 500x. Kolejny 2013 500-krotność, czyli 500 razy mogliśmy zarobić. This is about over 100x. Potem 100-krotność, If this is the market cycle peak, you're looking at only a 20x. a teraz tylko 20-krotność. Okay, you're looking at only a 20x. Jeżeli to by było zakończenie tego cyklu. So certainly possible. I think that, on my channel, when we've talked about diminishing returns and lengthening cycles for a long time, I think Na moim kanale, kiedy gadaliśmy o tym właśnie, rozmawialiśmy o coraz to niższych stopach zwrotu z tych inwestycji w Bitcoinie w każdym z tych cykli. a lot of people have an easier time accepting diminishing returns. Każdy miał bardziej tutaj, ten próg zaakceptowania tego, że faktycznie te zwroty z tej inwestycji są coraz to niższe. And I think it makes sense from a fundamental perspective I fundamentalnie też to ma jakiś sens. why you would get diminishing returns from Dlaczego byśmy mieli coraz to mniejsze zwroty z inwestycji? Wiadomo, pierwsze cykle, te nieokrzesane, można powiedzieć, albo nieoszlifowane diamenty, najczęściej, wiecie, dużo więcej nam dają niż
potem kolejne już przeróbki danego towaru. Tak samo jest z Bitcoinem i przez te okresy coraz to mniejsze zwroty z inwestycji, coraz więcej osób słyszy o Bitcoinie, coraz więcej inwestycji pakuje się, a wtedy dla nich naprawdę 100% to jest dużo w ciągu paru lat. Dla nas byśmy chcieli po 500%, czy 20-krotność tutaj nawet by nam tu pasowało, a instytucjom wystarczy nawet 3-krotność i są naprawdę w niezłych rejonach, bo oni podają zupełnie inne, potężne pieniądze. From one market cycle to the other, because it takes exponentially more volume to move the market, because the market cap is that much higher. The lengthening cycle stuff is a little bit a tougher thing. Przedłużające się te cykle troszeczkę to jest, wiadomo, gorsze do przewidzenia, To accept, and żeby zaakceptować to. I think that, hey Steve, we're gonna know within the next Ale Steve, wydaje mi się, że będziemy wiedzieć o tym w przeciągu 1 to 2 years, we're gonna roku do 2. know definitively, is this the thing? Like Czy to było koniec tego cyklu, czyli szczytu, czy faktycznie dojdziemy do lipca 2022? our lengthening cycles a thing? Czy przedłużające się cykle nadal są w cenie tutaj i się spełnią? Fluke that it happened for the first, for these? Was it just I czy to było tylko początkowe 3 cykle, a potem już tylko i wyłącznie odejście od tej reguły? a fluke? Or is that the new trend, and Albo czy jest to nowym trendem, that we will have a lengthened cycle gdzie będzie znowuż przedłużający się cykl, that will take us past 2021? gdzie przejdziemy ten 2021 rok? Now, the main criticism to this chart is, well, why not measure it from the halving, right? Jedyna krytyka tego wykresu to jest to, dlaczego nie zbadamy tego od halvingu, każdego z nich. Like, why not measure from the halving? A lot of people want to measure the ROI from the halving. I właśnie oni chcą od halvingu zrobić to ROI, czyli zwrot z inwestycji, od halvingu po prostu. So we're going to do that. I zrobimy to. But I also want to say that there could be some uncertainty here, even if it is a lengthened cycle. Ale i tak mówię o tym, że może to tutaj być pewna niewiadoma, nawet jeżeli to są przedłużające się cykle. Saying July 2022 just because Mówię o lipcu 2022 roku tylko dlatego, że there's one ratio that said that certainly że mieliśmy tutaj jedno porównanie, które mniej więcej obliczyło nam, by to w takim stopniu, does not mean that it has to be exactly ale nie oznacza to, że właśnie w tym i wyłącznie w tym okresie to się wydarzy. July 2022. If anything, I would say July 2022 would be Ale jeżeli już, to July 22, czyli lipiec 2022, like the early side of a będzie to wczesna, można powiedzieć, prognoza tej zasady. lengthened cycle. I pewnie chciałby tutaj zastosować widełki. Mówię, może lipiec, już tutaj dodaję na boku, może sierpień, kto wie, może wrzesień. Because if the cycle peaks in say January of 2022, then you could argue that's closer to a 4-year cycle than a Bo jeżeli byśmy mieli koniec tego cyklu w styczniu 2022, na samym początku tego roku, to wtedy byśmy mogli oczywiście dywagować na temat, że to raczej było blisko tego 4-letniego końca cyklu, o którym mówił też Bob Lucas, tak, koniec roku, początek bardzo wczesny, wtedy to możemy zakwalifikować do 1-0 dla Boba Lucasa w tym wypadku. lengthened cycle. So I would say that, July getting into late Q2 or maybe Dlatego lipiec, czy późny kwartał drugi, early Q3, that wczesny kwartał trzeci, would be like on the early end będzie to wczesne zakończenie tego. Czyli już ten 4-letni cykl troszeczkę by nam się za dużo przedłużył z tej lekcji od Boba Lucasa. of a lengthened cycle. But I think a lot of people want to know, well, what does it look like when you measure it from the halving? Because I wiele osób chciałoby się dowiedzieć, co jeżeli byśmy to wymierzyli od halvingu. the halving is a pretty big event Bo w każdym z tych cykli halving jest bardzo ważnym eventem. for Bitcoin, where Bo wtedy dostajemy dużo mniej, o połowę, nagrody za blok. the rewards to the miners are cut in half. Dokładnie, górnicy dostają troszeczkę mniej, o połowę tych zwrotów z inwestycji swojej, czyli tych bitcoinów mniej. And so when you look at it like this, hey, we're actually on track. I czyli spojrzymy na to w ten sposób, to jesteśmy dosłownie w czasie With the last cycle. z poprzednim cyklem. Still. It was a very different course. Był to zupełnie inna trajektoria tego lotu, można powiedzieć, z cyklem trzecim. That we took to get to where we currently are. I mean, instead of just slowly going up like we had last cycle, we went up relatively quickly and now we've come back down to it. What's interesting is Co jest interesujące, to how the path to where we are has czas, do którego przeszliśmy, completely changed the sentiment. zmienił też sentyment tego całego rynku. Pamiętajmy, że tutaj mamy troszeczkę mniej tych cykli, bo pierwszy
szczyt Bitcoina nie był jeszcze w halvingu, tak? Został wydany na samym początku, więc o jeden mini halving tutaj mamy. A bardziej jeden wykres mniej. Halving zdarzył się 4 lata później, normalnie. Więc ten pierwszy cykl nie jest tutaj zaznaczony. If instead of going up and coming back down, if we had just slowly gone up, a lot more people would be a lot more bullish right now. I dlatego, że wyszliśmy tak mocno, taką trajektorią lotu do 64 000, to dlatego, że mamy teraz takie spadki, a nie to, co się wydarzyło w 2017. Wtedy, wiadomo, te spadki były bardziej takie nie paraboliczne, spokojniejsze. Mogliśmy dojść, jeżeli byśmy mieli teraz te spadki delikatne, to nie byłoby to tak niedźwiedzie, jak jesteśmy w tym sentymencie teraz, gdzie po 64 000 nagle znajdujemy się w granicach 32 000, teraz akurat 38,5, ale to jest dużo bardziej niedźwiedzie niż w takim powolniejszym ruchu, jak z 2017. Because of the path has been completely different, it completely changes the sentiment, and that's why sticking to the data I dlatego, bycie przy tych danych over, what the emotions might be, I think is poza emocjami może być lepszym rozwiązaniem. relatively important. With that said, I do expect, and by the way, this would be approximately July 2022 on this I w tym wykresie też byśmy mieli lipiec 2022 roku. chart, so it would look something like that. Wtedy mogłoby to wyglądać tak. Ostudzenie tego rynku, zejście jeszcze niżej do granic, 25. Niektóre żury przewidują. Ja już to dodaję na boku, bo widziałem, że tu się gdzieś to kończy. A możemy zejść jeszcze delikatnie niżej, żeby wytrzepać tych ostatnich. Nie, ja już nie mam szans na ten rynek, chciałbym zejść ze sceny. Oddajcie mi to, co moje. Może też o to tutaj chodzi. Patrzmy na to, co robią główne instytucje, czyli JP Morgan, czy czasami nie jest za bardzo negatywni. Guggenheim, inni, czy też negatywnie nie podchodzą do tego, nie chcą nas pozbawić ostatniej szansy, a oni się sami zapakują, tak? Też jest taka wersja tego wszystkiego ogólnie tutaj znana. Potentially, if we were to put in a lengthened cycle with diminishing returns, still seems somewhat plausible. I don't think we'll be able to keep pace with the current cycle. Nie wydaje mi się, że będziemy trzymać fason z poprzednim cyklem. If you want to track whether we can keep pace with it, we recognize that the price of Bitcoin was around 8K, maybe a little bit above 8K at the last halving. The last market cycle, as measured from the halving rather than the cycle bottom, put in about a 30x. Note that this is a logarithmic scale, so this is 10x, 20x, and 30x. Więc wiem, że podczas ostatniego halvingu, w ostatnim cyklu, cena chyba była w Bitcoina w granicach 8000 i dojście do tego szczytu zajęło 10x, czyli 10-krotność zwrotów. So a 30x from the halving would put the price of Bitcoin at approximately $250,000 if it were able to go to the same ROI. Jeżeli byśmy byli w tym samym ROI, stopie zwrotu z 2017 roku, dzisiaj Bitcoin musiałby kosztować, albo dojście do tego celu kosztowałoby 210 000 w Bitcoinie, czyli do szczytu porównania do 2017 roku. As measured from the halving as the last cycle did. So my argument here is that we probably will not go to those levels. Dlatego nie wydaje mi się, że dojdziemy do tych poziomów stopy zwrotu, tak jak w 2017. This cycle, and that it will certainly diminish. I oczywiście będziemy mieć tutaj delikatne spadki. I think it will certainly diminish. The only main question I think is, as you pointed out in the last video, is that the cycle top? I jedynym pytaniem w tym całym wideo to czy to jest właśnie ten szczyt tamtego okresu. Right, is that the cycle top where it already is diminished and we don't get a link? Że już nie będziemy mieć zwrotu z sytuacji i wejścia na kolejny lepszy, wyższy cykl. Czy to jest koniec już? And so I think we're just going to have to wait a few months. I dlatego będziemy musieli poczekać. Dlatego widzicie, że zakończenie tego roku, albo tego cyklu w 2022 roku nawet będzie na niższych poziomach stopy zwrotu, czyli nie mówimy tutaj o 210 000, a bardziej 150, pewnie 120, zależy jakie tutaj może poda za chwilę tą cenę. See, can Bitcoin resume bullishness later on, or are we heading down for a while? Yeah, I think this lengthening cycle, diminishing returns, it probably ruffles a few feathers, but I pewnie to, o czym powiedziałeś, czyli wydłużające się cykle i zmniejszające się stopy zwrotu, wyczepały parę piór na tym rynku. It's all theories that go against the grain, go against the herd. I to jest teoria przeciwko, można powiedzieć, tłumowi, przeciwko właśnie grupie ludzi, którzy są byczo nastawieni do tego. Do that. First they laugh at you. Najpierw pamiętamy, że śmieją się z ciebie. And then they copy you.
potem kopiują ciebie, and then they praise you. a potem też mówią, że w końcu dają ci te nagrody, na które zasłużyłeś. So it's interesting. I'm excited to see how I to jest interesujące. I jestem ciekaw, kiedy to zobaczę. this is going to play out. When I was on your channel a bunch of months ago, Kiedy byłem na twoim kanale parę miesięcy temu, we gave a theory daliśmy teorię about a new decacycle had na temat nowego decacycle, 10-letniego cyklu, just started, and który by się zaczął, albo miałby się już zacząć, because everyone's like, well, how could this cycle grow at a faster clip than the previous cycle? i pewnie zastanawiacie się, jak ten cykl może rosnąć z wyższym, powiedzmy, parabolą tej ceny wzrostowej niż poprzedni cykl. In that theory, the previous cycle was wave 5, which always moves at a slower pace. I w tej teorii tamten cykl był w fali 5, który rusza się troszeczkę powoli, And this, we just finished an ABC correction, and then a w tym już zakończyliśmy ABC korektę we just had wave 1 up to 65K. i byśmy mieli falę pierwszą tego dojścia do 65 000, And wave 1 is pretty strong relative a fala pierwsza jest bardzo mocna, to wave 5. porównując do fali 5. And this could potentially be wave 2, this I teraz może to być ta fala druga, blood in the streets that gdzie mamy krew na ulicy. we have now. And one thing that you may like, Ben, is Jedną rzecz, którą możesz lubić, Ben, to if this is wave 2, jeżeli to jest fala druga, then wave 3 comes next, and wave 3 to wtedy ta fala trzecia nadchodzi kolejna is generally the longest wave and never the shortest wave. i jest to najdłuższa linia czy fala, która no po prostu cechuje się tą wartością. So it'll be interesting to see Będzie to interesujące do zobaczenia, how this plays out. jak to może się wydarzyć. Specifically, the chart with when we're the purple line, when we grew at a faster clip than the yellow one. Gdzie na przykład tu mieliśmy ten wykres z purpurową linią, gdzie rósł dużo wcześniej niż z tą żółtą. Right. That's going to be interesting to To będzie interesujące, żeby podpiąć się właśnie po ten decacycle. see how those interact with each other as the next 3 to 6 months unfold. I jak te 3 do 6 miesięcy się tutaj rozłożą nam w czasie. What would be your take on how this plays out, kind of the rest of the 2021? Are you in the camp of like, hey, we're going to see some consolidation for Jak myślisz, jak to się rozegra zresztą 2021 roku? the rest of 2021 and then move into 2022 Czy to będzie właśnie ten zakończenie tego 2021 i potem ruch where you know the steam starts picking up, do zatrzęcia tej pary, która zacznie się podnosić? or are we going to continue down for Czy będziemy kontynuować dalej te spadki 2021? w 2021 roku? What's your take on just generally 2021? I jaki jest twój wydźwięk końcówki tego roku albo reszty tego roku 2021? I think it's unlikely that we put in new all-time highs. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, że będziemy mieć kolejny all-time high jeszcze do końca tego roku Anytime soon. albo za chwilę. I think that we're probably in some type of consolidation phase. Jesteśmy raczej tutaj w fazie konsolidacji. If it is, if it is sort of what you discuss with that Jeżeli jest to, o czym ty dyskutujesz tutaj, first impulsive move, to pierwszy impulsywny ruch, back in, and it says somewhere like 2011, maybe then you have another move a couple years later or something był wcześniej w 2011 roku, podobnym, similar to 2013. But I think that for the rest of the year, ale wydaje mi się, że do końca tego roku we've already had 5 months where we were pretty bullish i już mieliśmy 5 miesięcy, w których byliśmy bardzo byczo nastawieni. of 2021. Okay, we already had 5 months. And if you go back into 2020, Jeżeli byśmy wrócili do 2020, the last 9 months of 2020 were ostatnie 9 miesięcy tego 2020 relatively bullish as well było też bardziej byczymi miesiącami. after the drop back in March. Od marca 2020 roku. The entire cryptocurrency asset class was basically just moving up.
basically just Więc wszystko raczej wzrastało. Wtedy nie trzeba było być ekspertem, naprawdę. Na YouTubie i niekoniecznie. Na YouTubie, gdybyśmy naprawdę weszli w cokolwiek, prawdopodobnie byśmy mieli poważne zyski. moving up with some sideways movements in between. So I think it's more likely than not. I think following momentum is probably one of the best things. I wydaje mi się, że podążanie za momentum tego rynku, tą parą, jest chyba jedną z najlepszych rzeczy. They're moving up, they're more likely to keep moving up. Bo jeżeli coś się porusza wyżej, to na pewno będzie to możliwe, że jeszcze wyżej się poruszymy. And one of the things we know is like with stocks and whatnot, like a stock I podobnie jest z giełdą, na normalnej giełdzie. that's moving up is more likely to keep I jeżeli giełda się porusza górą, no to wiadomo, że trend jest pewnie twoim przyjacielem i większość też będzie się poruszała górą. moving up than for, a stock not moving up to start moving up. It's just more likely that momentum Więc to momentum, popchnięcie, para na rynku, trend jest ważnym continues to basically wskaźnikiem. Jeżeli jest kontynuujący w górę, the trend is your friend, right? no dokładnie, trend jest twoim przyjacielem. Everyone knows that saying. The trend is your friend. So I think that I think right now, I don't think we are in a downtrend, right? We Więc teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim trendzie spadkowym are in a downtrend right now, and I think that we need to find a base i potrzebujemy takiej bazy, to that downtrend żeby znaleźć się na samym dole tego trendu spadkowego. at some point W którymś punkcie, this year może jeszcze w tym roku, to consolidate żeby konsolidować around that base w okolicach takiej bazy for a few months, przez parę miesięcy, to go up żeby potem wyjść jak sprężyna, wyskoczyć wyżej above the 20-week SMA do 21 EMA and then hold it as support. i utrzymać to jako linię wsparcia. And I don't necessarily think that all of those things have to happen in 2021, I nie jestem przekonany, że te wszystkie rzeczy muszą się zdarzyć w 2021, but I think that some of those things, like I mean, ale niektóre z nich, I think we're probably going to find, some type of bottom. I think może jakiś najniższy punkt tego spadku znajdziemy, we're probably going to start trending sideways at some gdzie będziemy mieć trend boczny point. Right now, we've just been going down for, i ostatnimi czasy idziemy tylko w dół a few weeks. przez ostatnie parę tygodni. I mean, so I think we just need a few more months to see, okay, can we find a bottom? Can we start building support out around that level? Więc pytanie jest to, czy możemy znaleźć tą najniższą granicę. Może już ją znaleźliśmy, bo widzimy, że od 31 chyba tutaj maja, początek czerwca na Dzień Dziecka od 35 000 Bitcoin poszedł do 38,5, tak? Także ten trend 3-dniowy, można powiedzieć, jest wzrostowy. Gorzej nam tutaj wypada to wszystko na tygodniowych świecach i można powiedzieć ostatnio też miesięcznych. To nas bardziej interesuje. And if we can build support out, and whether that's Jeżeli możemy zbudować taką właśnie linię wsparcia 30K, I mean, whether we already hit the bottom w granicach 30 000 i nie wiadomo, czy dojdziemy do tych najniższych granic, or not, wherever that bottom is, obojętnie jaki to jest cel, if we can build support there for jeżeli możemy zbudować na niej linię wsparcia a few months, przez parę miesięcy, I think it will slowly build confidence back wtedy zbudujemy jeszcze raz tą pewność to the market that, hey, na markecie, we're going to start getting back on track gdzie znowuż będziemy wracać do tego, co było, to a six-figure Bitcoin, do 6-cyfrowego Bitcoina, but that before we were just moving up too quickly. ale wcześniej wydaje mi się, że za szybko to się odbywało. And going up to 64K I dojście do 64 000, that quickly without tak szybko, going back and testing the 20-week zanim nie przetestowaliśmy jeszcze raz 21 EMA, SMA or the 21-week EMA was not really healthy for the market. nie było to bezpieczne i zdrowe dla marketu And now we're kind of paying the price for it. i teraz płacimy za to wysoką cenę, Right now, the whole bardziej niską. market is sort of paying the price for the fact that we did go up so quickly, and we didn't have any systematic tests of some, key areas on the chart. So yeah, I mean, to just summarize, I think that we are in for. Także podsumowując to, jesteśmy Certainly, I think we're going to have some bearish months in 2021. bardziej w tym trendzie niedźwiedzim nadal przez kolejne parę miesięcy, But I don't think the entire market cycle is over. I think ale that nie we wydaje will mi się, że cały cykl tego marketu jest już na końcówce, end up later on. albo mamy już koniec. But I don't think the peak will happen in 2021. Ale nie wydaje mi się też, że szczyt tego cyklu zdarzy się jeszcze w 2021. I think that's the key, the peak.
I to jest ten klucz, szczyt. Yeah. The peak. I think that's where you stand on the other side of the fence, and I dlatego wydaje mi się, że stoisz na drugiej stronie płotu I applaud you for that. i ja ci klaszczę za to. It's always good to be on the other side of the I zawsze dobrze być po drugiej stronie. fence. So, the reality is nobody on planet Earth knows what Bitcoin's going to do. I tak naprawdę realistycznym podejściem do tego jest to, że nikt nie wie, co tak naprawdę Bitcoin zrobi. As much as people want to say, I know exactly what Bitcoin's I nawet jeżeli ludzie mówią, że wiedzą dokładnie to, co Bitcoin zrobi, going to do, nobody knows. tak naprawdę nikt nie wie. And I think an even more interesting discussion is I jeszcze bardziej lepszą, interesującą rozmową może być, and somebody asked me this, Ben, I'll ask i ktoś mnie zapytał o to, you, do you think Bitcoin will be around your entire lifetime, i czy myślisz, czy Bitcoin będzie w okresie całego twojego życia, given the fact that most currencies live biorąc pod uwagę, że większość walut, jakiekolwiek, kiedykolwiek się pojawiły, for around 30-ish years? miały gdzieś okres 30 lat. Maksymalnie. Średnia pewnie. Dolar chyba 80 jest, to? Ponad lat? Coś takiego. It's always a tough question because you don't really know what types of technology will be developed. Right? Tak naprawdę to jest dobre pytanie i nie wiemy, jaka technologia jeszcze będzie tutaj stworzona. Like if better forms of technology will be Czy developed jakaś lepsza forma technologii będzie tutaj panowała in 20 years that we can't even za 20 lat. imagine yet. Nawet nie możemy tego sobie wyobrazić. You know, I mean, I think it will be around. Wydaje mi się, że będzie gdzieś tutaj w okolicach nas, I don't think it's going to go through these boom and bust cycles. Like ale nie wydaje mi się, że będą właśnie takie cykle w przyszłości, że będziemy mieć po prostu takie wielkie zwroty z inwestycji, czy zwroty. Najpierw będziemy mieć dużą bańkę, do której się zbliżymy, a potem spadki przeogromne. every few years where and obviously a lot of that mentality is built around the halving. I dlatego dużo tej mentalności jest zbudowana w okolicach halvingu. I don't think that every single halving Nie wydaje mi się, że każdy halving for the next 100 years przez kolejne 100 lat that Bitcoin's going to go up, Bitcoin pójdzie w górę, tylko i wyłącznie po halvingu. a crazy amount because I think the market would adapt. Bo wydaje mi się, że market by już tutaj zaadoptował, nawet te halvingi. Wyobraźcie sobie, że ostatni jeden Bitcoin jest wydobywany 40 lat. Także nie ma szans, żeby market reagował potem na halving, gdzie odłupiemy przez ostatnie 40 lat część jakiegoś Bitcoina ze stopy w przeciągu roku, gdzie ten Bitcoin ostatni jest wydobywany na przykład, tak? 40 lat ostatnie. I think the market would adapt to that and realize what's happening I market powinien zaadoptować to i wyobrazić sobie, co może się zdarzyć. and not just, everyone buys Bitcoin right before the halving, right? I nie tylko wszyscy będą kupowali Bitcoina przed halvingiem, It up, 10x, 20x or whatever, gdzie będziemy mieć 10-krotność, 100-krotność zwrotu, and then we all rinse and repeat it every a potem będziemy to powtarzać. 4 years. I don't think that's going to happen. Nie wydaje mi się, że to się wydarzy. But I do think that Ale wydaje mi się, że over the next several years, przez kolejne parę lat, maybe the next decade or może kolejną dekadę, two, we will find whatever the value of Bitcoin will spróbujemy znaleźć jakakolwiek wartość most likely stay at for a while, mogłaby być gdzieś zaznaczona przez dłuższy czas, rather than having these, crazy boom and niż te zwroty wielkie, po prostu wypady Bitcoina na kolejne all-time high. bust cycles. We know that volatility is diminishing, Wiemy też, że zmienność się zmniejsza również right? We know that volatility is diminishing on like an annual basis. na rocznej stopie, czyli zmienność ceny Bitcoina. We say like the difference between the max and the min. So I think that it'll be around. I Więc wydaje mi się, że Bitcoin będzie gdzieś tutaj wśród nas. think that it'll be around my entire life. Moje całe życie. I don't think it will be around in the same sense of like, hey, every halving we're all gonna band together and see crazy returns. Like Ale nie będzie to w taki sposób, że koło każdego halvingu my sobie wejdziemy tutaj na spokojnie i wtedy będą to szalone zwroty z inwestycji. just don't think that's gonna happen every 4 years Że to się będzie zdarzać co 4 lata, for the next 100 years until przez kolejne 100 lat. these rewards have all been paid out. So that's sort of my stance on that. So I just want I dlatego to jest moja opinia tego to clarify what I mean by it being around. I think i klaryfikuję to, co znaczy bycie wśród nas. it'll be around,
but I don't think we're going to have Będzie, ale nie będzie takich zwrotów z inwestycji. these crazy boom and bust cycles every few years. Awesome. Well, we appreciate you, Ben. Okej, także mamy to w takim bądź razie. Ja uciekam z powrotem do rodziny. Jest przepiękny dzień w Polsce w to święto, także wow. No i muszę przyznać, że audiobook idzie mi jak najlepiej z tym nowym tutaj oczywiście wydaniem dla osoby, która przeznaczyła 300 godzin na sprawdzenie tej całej sprawy sądowej z Craigiem Wrightem i Iron Kleimanem, czyli bratem Dave'a, podejrzewanego o to, że oboje mogą być Satoshi Nakamoto. To o tym będę wspominał jeszcze w kolejnych audycjach. Jest już końcówka, także zobaczymy. Może już w sobotę wrócę z Wami do Dzień Dobry Krypto. Ja Wam życzę wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.